Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i oczywiście pan, zawsze zapomnę jak się nazywa, Juras ma na drugie, Zdzichu Juras, pan Zdzichu Juras, jak zwykle zajęty herbatą. O czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Chciałem was przestrzec przed wirami i kąpaniem się w rzekach. Chodzi tutaj o każda rzeka jest groźna. Ja dzisiaj powiem wam o wirach wodnych. Są te wiry, są krążele, ale o krążelach i są inne pułapki w wodzie, które mogą was spotkać. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć konkretnie o wirach. O wirach w rzece, bo wiry mogą się wytworzyć również i w jeziorze, w głębokich jeziorach, ale to też możemy sobie zostawić na inny czas. Dzisiaj o wirach w rzece. Jak tworzą się te wiry, skąd one są, skąd one się biorą. Jak wiadomo, woda w rzece sobie płynie, jest hamowana przez brzegi, jest hamowana grawitacyjnie przez dno i ona płynie w sumie bezładnie. I na przykład, jeżeli jest duża głębokość tej wody i teraz ta woda trafia na przykład na jakąś przeszkodę. Bardzo znane przeszkody na rzece, które buduje człowiek, to oczywiście to są mosty, są ostrogi, tak zwane główki. Tam, które wychodzą w główny nurt i na przykład mają za zadanie spowolnić bieg rzeki, żeby nie podmywały brzegów. Ale jednocześnie co się dzieje? Powodują robienie się wirów. I takie wiry na pewno już widzieliście na rzece. Tak jak sobie myślicie, że taki mały wir nic mi nie zrobi, nic bardziej mylnego. Bo na przykład może być taki wir ukryty pod lustrem wody, że wy tego wiru nie widzicie, płyniecie i nagle zaczynacie się kręcić, tracicie orientację i już jesteście pod wodą. A na przykład jak łowicie na rzekach, to widzicie spławik, jak się kręci, najpierw się kręci tak, później znika pod wodą, mówi się, że ten lej go wciąga, tak? Także musicie być czujni na dużych rzekach, nie kąpać się w takich miejscach, na przykład za główkami zaraz, gdzie ten nurt po prostu zakręca i nadaje ruch spiralny w wodzie, która po prostu rozwija się coraz więcej, coraz bardziej, tak wiecie, jak takie często spotykane takie wiry, widzicie? Takie wiry najczęściej, ja tu znalazłem dwa takie najczęściej wiry, które spotykamy na przykład na rzekach, na większych, mówię o takich wielkich rzekach, chociaż na płytkiej rzece też można się utopić. Opowiem wam w przyszłym odcinku na temat właśnie bezpieczeństwa na rzekach. W każdym bądź razie, zobaczcie, taki wir. Główki ostrogi, mosty, głazy duże jakieś, wiecie, jakieś przewężenia rzek, na przykład może też mogą powstawać woda płynie w rzece turbulentnie, tak, czyli ona się kotłuje, tak, na wszystkie strony i te główki zwężenia nadają jej ruch spiralny, przez co tworzy się taki lej zwany inaczej wirem. Ja mówię o wirach rzecznych. Mówimy o wirach rzecznych, bo są jeszcze wiry morskie, oceaniczne. No, jak będziecie chcieli, oczywiście o tym też możemy sobie opowiadać. No i teraz powiem wam, co zrobić, jak już znajdziecie się w takim wirze albo obok takiego wiru. Ja parę razy miałem sposobność uniknięcia takich wirów, ale to powiem wam, że te wiry były troszkę większe. I ja byłem na łodzi, tak? Te wiry były troszkę większe. I teraz tak, tutaj wrzucę wam taki obrazek. Proszę bardzo. Jeżeli jesteście dobrym pływakiem, a nawet jeżeli umiecie pływać, ale nie tak do końca, pamiętajcie, że musicie mieć zimną głowę, musicie zachować zimną krew.
Nie możecie walczyć z prądem rzeki. Pamiętajcie, nigdy nie płyniemy pod prąd rzeki. Przewracamy się na plecy, nabieramy powietrza, wyciągamy ręce do góry, do tyłu, nogi szeroko, ręce szeroko, żebyśmy byli jak najszerszą powierzchnią, żebyśmy jesteśmy bardziej wyporni. Jeżeli złączymy nogi nam zaczną tonąć. Zobaczcie, idźcie na basen albo nad jeziorem, sprawdźcie tą teorię. Jeżeli rozłożymy się w takim, wiecie, pozycji horyzontalnej, leżąc na plecach, nie? Leżymy na plecach w takiej pozycji, nabieramy powietrza w płuca, woda będzie nas unosiła. Jeżeli złączymy nogi razem, nogi zaczną tonąć. Pamiętajcie, to jest najlepsza pozycja. I teraz, jeżeli zauważymy taki wir, taką anomalię nurtu. Tutaj macie po prawej stronie, pokazane. Musimy dać się wciągnąć w ten wir. Musimy zachować zimną krew, musimy dać się wciągnąć w ten wir. Tak jak on nas będzie zasysał, on nas dociągnie do samego dna. Jak już poczujemy grunt pod nogami, odbijamy się w innym kierunku. Tak jak tutaj macie, tutaj jest kierunek 45 stopni, ale równie dobrze jak będzie 50 albo 30 stopni, żeby po prostu w jakimś innym kierunku się wybić, żeby nie wybijać się pionowo, bo on nas ponownie wciągnie. Oczywiście on cały czas on się przesuwa. To nie jest tak, że my sobie na przykład dojdziemy do dna gdzieś na głębokość, gdzieś dajmy na to przy moście, a odbijając się z tego możemy być jakieś 20 metrów, a nawet i dalej możemy być już poza tym mostem. Ja mówię tak jakby akurat przy moście gdzieś nas taki wir wciąga. No i oczywiście wiadomo, nabieramy powietrza, będąc na rzece musimy mieć świadomość głębokości rzeki, tak? W niektórych miejscach rzeka naprawdę jest głęboka, gdzie koryto jest, gdzie właśnie te prądy przepływają, tworzą się wiry, te wiry zabierają dno po prostu i tam nawet mogą się głębiny takie do 20 metrów tworzyć, o których my niekoniecznie musimy wiedzieć. A pamiętajcie, że największe wiry to są na najgłębszych wodach, tak? Bo to jest już masa wody, to są tony wody. Jakbyście, chyba wiecie, jaką siłę ma wody. Ja jako rybak mam respekt do wody. Jako człowiek, normalnie jako rybak, mimo tego, że umiem pływać, spędziłem na wodzie dużo czasu, mam ten respekt zawsze do wody. Nawet jeżeli będzie najpłytsza, zawsze ten respekt trzeba mieć. I teraz tak jak Wam powiedziałem, jesteśmy w sytuacji takiej, wir nas wciągnął, czujemy pod nogami grunt, odbijamy się w drugą stronę i po prostu, tak jak tutaj macie u góry na rysunku, tak macie, trzeba się odbić w drugą stronę, wyjść na powierzchnię, rozłożyć sobie, tak jak Wam mówiłem, ręce i kopytka, żeby były w takiej gwieździe i dać, jeżeli nie mamy siły, dać się ponieść, gdzie nas nurt zaniesie, tak? Chyba, jeżeli ktoś się czuje na siłach, to po prostu przewróci się z powrotem do pozycji płynącej i może sobie swobodnie gdzieś tam po prostu bliżej brzegu, do brzegu dopłynąć. To jest taka przestroga, pamiętajcie, a tym bardziej, że jeżeli jakiś alkohol był pity, nawet durnowate jedno piwo, pamiętajcie, żeby nie wchodzić do wody, nie kąpać się. Oczywiście, wiecie, możecie się śmiać z tych zasad, ale pamiętajcie, że człowiek lekko podchmielony nie myśli normalnie, także pamiętajcie, nie? To jest taki krótki filmik o wirach wodnych, a o krążelach, albo o fali odbojowej, albo o prądach wciągających, występujących nad morzem też Wam opowiem i mogę Wam
opowiedzieć też przypadek, który miałem właśnie, jak morze zabierało mnie do swojego wnętrza. A co było dalej, powiem Wam w przyszłym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoją wie. Nad wodą nie pijemy. Piłeś, nie pływaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Hej.